dzisiejszym odcinku zajmiemy się pokryciem dachu w technologii modułowej dachówki Zetrof. Przed przystąpieniem do prac dekarskich zapoznajmy się z produktem i jego charakterystyką. Stanowi to podstawę do pełnego sukcesu i satysfakcji z wykonanej pracy. Parametry techniczne w milimetrach. Charakterystyczne parametry blachy. Arkusze dwumodułowe gwarantują szybki i łatwy montaż. Zamek typu Z kompensuje naprężenia, zabezpiecza przed falowaniem, stanowi zaczep montażowy dla kolejnych arkuszy blachy. Kolorystyka. Znamy parametry materiału, przystępujemy do montażu systemu Zetrof. Używamy standardowych łat 40×50. Od dolnej krawędzi łaty pierwszej do górnej krawędzi łaty drugiej 320 mm. Od górnej krawędzi łaty drugiej do górnej krawędzi łaty trzeciej 350 mm i ten wymiar powtarzamy do samej kalenicy. Montujemy korytko spływowe wiatrownicy w sposób omawiany wcześniej w odcinku drugim za pomocą haft płaskich. Wklejamy uszczelkę rozprężną. Uszczelkę kleimy również w rynnie koszowej i również w miejscu łat spłaszczamy uniesienie listwy przeciwwodnej. Wyznaczamy w koszu linię zakończenia blachy płaskiej, która posłuży nam jednocześnie jako odnośnik do pomiaru wcięcia blachy. Montujemy obróbkę wentylacyjną. Po zamontowaniu obróbki wentylacyjnej okapu, listwy startowej, montujemy pierwszy arkusz blachy. Listwa startowa zapewnia nam prawidłowe ustawienie linii blachy okapowej, niwelując jednocześnie wysokości uskoku tłoczenia na pierwszej łacie. Przy prawidłowym rozstawie łat dół ostatniego przetłoczenia licuje się nam z górną zewnętrzną krawędzią łaty. Po ustawieniu pierwszej blachy dokręcamy ją do łat. Następnie montujemy do niej połówkę górnego arkusza, tworząc uskok. Rozmierzamy na okapie odległości do rynny koszowej i zamykamy dolny rząd pokrycia. Następnie schodkowo układamy pokrycie na mijankę. Montujemy górną część wiatrownicy i zamykamy całą krytą połać. Pamiętamy o kręceniu w miejscach wyznaczonych w instrukcji. Kręcimy blachę pod uskokiem w każdym skrajnym module i co drugą dachówkę w części środkowej. Na drugiej połaci wykonamy krycie od kalenicy do okapu. W tym przypadku wykonujemy je rzędami poziomymi. Po zamontowaniu górnego rzędu, drugi rozpoczynamy od połówki blachy, zachowując zasadę krycia na mijankę. Blachy drugiego rzędu podkładamy pod pierwszy i dopiero na gotowo obkręcamy rząd pierwszy. Powtarzamy tę kolejność aż do okapu. Montujemy taśmę kalenicową. Dolna, aluminiowa część uszczelki wyposażona jest w klej butylowy. Kształtujemy ją, przyklejamy do powierzchni blachy i zamykamy połać gąsiorem kalenicowym. Przetłoczenie gąsiora Z jest dopasowane do profilu blachy. Pamiętając o tym szczególe, osiągniemy zadowalający efekt wizualny naszej pracy.